Jestem. Cześć Wam, witam Was na moim kanale, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam historię, jak powstał pewien stolik kawowy dla mojej córki, także też tak troszeczkę spóźniony, troszeczkę zaległy projekt, ale pokażę Wam krok po kroku, jak coś takiego wykonałem. Mimo że na zdjęciach wygląda to na prostą realizację, wcale prosto nie było. I tu, jak widzicie, poszedł w ruch mój planer. Kiedyś go wykonałem jeszcze w poprzednim małym warsztacie. Także służy do dzisiaj, zadziałał i tym razem, słuchajcie, tak mam tutaj to zamocowane. Decha, jak widzicie, to spory kawał jesionu, 6 cm. Nie najprostsza, że tak powiem, troszeczkę ją wygięło, ale to nic nie szkodzi, bo stolik aż taki gruby być nie może. On będzie miał około 3 cm, może troszkę w plusie, także będzie co zbierać. Tak to wygląda, tak to jest przygotowane do planowania, do frezowania, do równania go frezarką. Zobaczycie ten frez, o nim robiłem filmik, także chiński frez płytkowy, bardzo dobry frez, ja go naprawdę szczerze polecam. I do niego jest taka tuleja przedłużająca, redukcyjno przedłużająca. Ona u mnie pełni dwie funkcje, ale przede wszystkim ta długość, bo czasami właśnie jeżeli ktoś budował taki planer, to wie, że czasami brakuje no, tej regulacji frezarki w dół, że ten frez nie chce nam dotykać, no to taka tuleja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tutaj jest ten mój planer, o nim również jest film, jak powstał. Wygląda jak wygląda, ale działa bardzo dobrze do dzisiaj. Co prawda jest w planach teraz budowa, a raczej wydrukowanie czegoś o wiele mniejszego, a mam nadzieję równie dobrze działającego. Także jeżeli Was takie tematy interesują, to bądźcie czujni, do tego na pewno wrócimy. Dobra, podłączam jeszcze wąż do odciągu i zaczynam działać. Słuchajcie, na początku może Wam się wydawać, w ogóle może Wam się wydawać, że ten wąż nie ma żadnego sensu, bo wszystko i tak zostaje na stole i zresztą wszędzie dookoła. Ale nie chodzi tutaj o ten gruby urobek, ten gruby, ciężki urobek, on nie idzie, wąż go nie zawiera, bo nadal nie mam tam żadnych, słuchajcie, szczotek. No to jest drogi trochę interes. Wąż jest podłączony po to, żeby nie było pyłu. Przy takiej pracy jest naprawdę mnóstwo pyłu, gdy tego węża nie ma i nie da się pracować bez masy, nie da, w ogóle jest ciężko, także tutaj on naprawdę robi robotę. Słuchajcie, tak wygląda po pierwszym przejściu. No ta decha jest wygięta, trzeba sobie znaleźć ten najwyższy punkt i tak ustawić frezarkę. Zobaczcie, tutaj frez naprawdę gryzie. Tutaj z brzegu jest prawie 10 mm, także naprawdę sporo. Taka wstępna obróbka, wiadomo, że na całej powierzchni po 10 mm, no to nie ma sensu, bo już zajedziemy i frezarkę, ale po te 5 mm obróbka zgrubna jak najbardziej może być. Później wiadomo, że ostatnie przejście, czy tam ostatnie przejścia, no to już można zmniejszać, ostatnie przejście tam koło milimetra zrobić, żeby ta powierzchnia była jak najlepsza. I tak samo z płytkami. Ja tutaj co prawda mogłem już na sam koniec wymienić płytki, bo te płytki jeszcze były z ostatniego projektu, ale tego nie zrobiłem, więc miałem troszeczkę więcej szlifowania. Ale dobrze jest właśnie, jak widzimy, że te płytki się już nadają, no to zrobić tą obróbkę zgrubną, a przed wykańczającą płytki wymienić na nowe, wtedy mamy dużo mniej szlifowania, powierzchnia jest idealna. Tak jak widzicie, tak to wygląda krok za kroczkiem, tak działa taki planer ręcznie zbudowany. Każdy sobie może zrobić coś takiego. Sposobów na to jest mnóstwo. Po prostu działanie ma być takie, tak jak wspominałem, będę próbował to zrobić o wiele mniejsze, inaczej działające. Będzie to zaprojektowane przeze mnie, wydrukowane najprawdopodobniej na drukarce, część na drukarce, część może na innych urządzeniach. Zobaczymy, będzie chwilę czasu tam w pracy, wiadomo, wieczorkami mogę sobie coś już tam działać przy komputerze. Tak jak mówię, cały czas się uczę tego Fusiona. No i to jest fajne, bo nawet jak mnie nie ma w warsztacie, jestem w Holandii, to mogę sobie tam działać przy komputerku, także będę Wam to pokazywał na bieżąco. Za chwilę Wam pokażę takie zbliżenie, jak ten frez faktycznie się tam wygryza w tego jesiona, aby tak nie było nudno. Dużo takich ujęć monotonnych nie będzie. Za chwilę przejdziemy do kolejnych operacji. Pokażę po prostu taki proces. Zobaczcie, tutaj widać, ten środek jeszcze jest niezebrany, tam z lewej strony go widać, także jeszcze musi być przejście. Robimy tą pierwszą stronę na gotowo, tak żeby później całą dechę odwrócić. To już tyle jest łatwiejsze, że już nie musimy jej tam oczywiście podkładać, bo ona już jest płaska. No ale nie mówię, jest troszeczkę roboty przy tym planowaniu. Trzeba ją wyprostować idealnie, tym bardziej ta decha, że tak powiem, troszeczkę się powyginała. No to jest taka decha jaka jest, a można z tego zrobić naprawdę coś bardzo ładnego.
co mam nadzieję mi się uda i co Wam oczywiście pokażę. Zobaczycie to w tym filmie. Także widzicie, tak to wygląda. Tych przejść było około 4-5 przejść, no bo tak jak mówiłem, no nie chcę tutaj tej frezarki aż tak męczyć. Po 10 mm zbierać nie będziemy, to nie chodzi o to, żeby pokazać na filmie, że tak się da się, ale to pewnie by długo nie trwało. Ale myślę, że te 5 mm to i tak jest dobry wynik przy tak twardym drewnie przede wszystkim, bo oczywiście jeżeli to by była decha świerkowa, sosnowa, jakieś coś miękkiego, nawet dom do takiej obróbki jest dużo łatwiejszy, no to można tam można sobie tam poszaleć. I zobaczcie, tak to wygląda. Widzicie, tutaj jest minimum połowa freza zagłębiona w materiale. To słuchajcie, to też nie chodzi o to, że Wy zaczniecie zawsze się tam może gdzieś ta krzywizna nagle pojawić, zwłaszcza w tej pierwszej części i Wy myślicie, że frez zaczyna zbierać 2 mm, a się okazuje, że on natrafia na jakiś tam, jakąś tam krzywiznę i nagle zbiera 10 mm. Także to też trzeba wziąć pod uwagę i nie przesadzać z tym zbiorem oczywiście. Tutaj jeszcze będzie jedno ujęcie takie specjalnie też dla Was. No i to jest taka rozsądna głębokość, czyli tam jest około 4 mm załóżmy. Wiadomo, że tam miejscami może dojść więcej, tak jak mówiłem, się coś pojawi, jakieś wybrzuszenie w materiale, jakaś krzywizna, także lepiej mieć ten zapas. No i jedziemy, słuchajcie, to już będzie chyba ostatnie przejście, mam nadzieję. Będziemy odwracać dechę. Zobaczcie, co tam się dzieje z boku, z mojej prawej strony. Tak jak mówiłem, no nie po to jest ten wąż, on tego nie odbierze, przynajmniej. No i teraz zobaczcie, mamy pierwszą stronę zrobioną. No tak jak mówiłem, tego urobku dookoła jest pełno. Za chwilę tutaj jest mam taki nóż ze strugarki, dość długi. On ma chyba z 50 cm, ale jest z bardzo fajnym sprawdzianem właśnie powierzchni. I zobaczcie, tutaj naprawdę jest, no jest idealnie, nawet przy takiej prostej konstrukcji jak planera, jak ta moja, on po prostu robi swoją robotę. Tutaj wizualnie widać te kreski po pracy freza, ale to są dosłownie cienie, nie? Tutaj nawet ten nóż nie ma żadnych problemów, żeby go tak przesuwać, także jest bardzo dobrze, to jest normalne. Ktoś, kto planował, to dobrze wie, że to tak właśnie wygląda. Dobra, demontaż tej maszynerii, decha na drugą stronę i tutaj szybciutko to wyrównamy, jeszcze posprzątam sobie ten cały urobek. Jak widzicie, naprawdę było tego sporo, z tej całej dechy był taki naprawdę spory wór, ale z tym nie ma problemu, tam teściowej na ogródek, ona bardzo chętnie to przyjmuje, nie wiem, coś tam tym sypie, nie interesuje mnie to, bo ważne, że ja mam gdzie tego pozbyć po prostu, ale jeżeli to jeszcze komuś się przydaje, to tym bardziej lepiej. No i znowu szybkie mocowanko, tutaj unieruchamiam tą dechę. Ona z tamtej strony już jest oczywiście płaska, także pod spód już nic nie muszę podkładać. I teraz znowu szukam, znalazłem sobie najwyższy punkt, ustawiłem sobie frezarkę, także widzicie, ona praktycznie nic nie zbiera, bo tam na końcu jest najwyżej i ona tam już pracuje. No i tak jak mówię, teraz drugą stronę sobie wyrównamy raz, dwa. Tutaj już nie będę za bardzo przedłużał. Tak jak widzicie, planer bardzo prosty, może być jeszcze zbudowany jeszcze prościej, szczerze mówiąc, i też by pewnie zadziałał, ale jak mamy takie spore dechy, ja robiłem już kilka projektów, jak widzieliście albo nie, na moim kanale, no to tutaj jest wygoda pracy, nie ukrywam, właśnie te przedłużenie, ta rączka, te wysunięcie do przodu, to daje to, że nie muszę się pochylać. Wyobraźcie sobie, że teraz bym trzymał dwiema rękami frezarkę, jakbym miał to przesuwać, to po prostu działa. Wygląda jak wygląda, ale najważniejsze, że działa. Zrobiłem blat do łazienki, to spróbuję Wam kleić tak na ekranie końcowym, tam z proponowanymi filmami. Był jeszcze jeden stolik kawowy, był blat do łazienki, bardzo udany projekt zresztą, podoba się, że tak powiem, także no, zdał rezultat już kilka razy ten planer. Dobrze, mamy tą stronę również zrobioną, blat jest gotowy, zobaczcie teraz, co tu się dzieje, ile tego tutaj się nazbierało. Wiadomo, fajnie by było to odebrać przez odciąg, ale tak jak mówiłem, no trzeba tam zainwestować troszeczkę w te szczotki, to nie jest tani interes. Kiedyś widziałem to w Kerczaku, takie listwy szczotkowe może się znowu trafią, to jak najbardziej. Dobrze, bierzemy teraz, trzeba troszeczkę pomóc naturze, że tak powiem, ujarzmić tą dechę. Będę wycinał, nadawał taki wstępny kształt. Zwróćcie uwagę, steropian pod deską robiłem takiego shorta czy film jakiś
taki trik na wycinanie, bardzo polecam Wam, cokolwiek będziecie wycinać wyżynarką, steropian gruby pod spód, obliczcie sobie oczywiście ten ruch brzeszczotu, żeby on nie był większy niż grubość steropianu, ale wiecie, to jest tak wygodny sposób, nic nie musicie, wiecie, tam wystawiać dechy poza stół, decha drży i tak dalej. Tutaj decha jest oparta na całej tafli steropianu, także naprawdę fajnie. Rozrysowałem sobie tam wstępnie, trzeba brać oczywiście pod uwagę, ja tak zawsze robię, no te naturalne usłojenie, no natura nam sama pokaże tą linię cięcia, jeżeli chcemy jakiś tam kształt nadać, żeby to było w jakimś tam kształcie, no jednak musimy brać pod uwagę też jak tam przebiegają te słoje. Ja się tak starałem zawsze robić i no chyba to dobrze wychodziło. Zobaczymy co tutaj. Tutaj wiadomo, że to wszystko jest taka improwizacja, później i tak to jeszcze tam było lekko zmienione. To już następnym narzędziem, które za chwilę zobaczycie. Wyżynarka, słuchajcie, brzeszczot. O tej wyżynarce również jest film. Ją zakupiłem zaraz na początku mojej przygody z majsterkowaniem. Świetny sprzęt. Tak naprawdę jeszcze mnie nie zawiódł, chyba nie było drewna, które by nie obrobił, także widzicie, tutaj mamy jesiona i idzie to bardzo dobrze. Także wstępnie kształt mam gotowy, za chwilę przejdę do pracy kolejnym narzędziem, do obróbki kolejnym narzędziem, którym będzie szlifierka kątowa. Tak jest, szlifierka kątowa i tarniki. Za chwilę kilka słów o tych tarnikach. Słuchajcie, szlifierka kątowa, o niej ostatnio robiłem film. Akumulatorowa szlifierka plus tarniki to jest bardzo dobre rozwiązanie, przede wszystkim bardzo bezpieczne. Pokazywałem to na filmie właśnie z prezentacji tej szlifierki. Tam był pierwszy odcinek narzędziowy czwartek, to się nazywało, czyli takie dodatkowe filmy na kanale. Jak nie widzieliście, to zapraszam. Tam Wam pokażę scenę, gdzie mi ją troszeczkę tam złapało, że tak powiem. Fajne jest to, że i bezpieczne dla nas, że w przeciwieństwie do szlifierki sieciowej, ona w momencie takiej sytuacji się automatycznie zatrzymuje. Mało tego, bardzo szybko zatrzymuje, więc przy pracy tarnikami jest to bezpieczne, bardzo bezpieczne, ale trzeba pamiętać, że przy pracy tego typu narzędziami, czyli takimi tarnikami, trzeba mieć już odrobinę wprawy, nie ukrywam, bo przede wszystkim ten tarnik, który teraz robię z funkcją piły, on ma jeszcze ząbki, a z boku ma już ten taki pilnik. On jest dość niebezpieczny i tutaj trzeba mieć troszeczkę wprawy, bo ta piła potrafi złapać, trzeba wiedzieć jak ją przystawiać, pod jakim kątem. No ja tam nawet ją tam wpycham w tą szczelinę, ale nie powinno się tak robić, znaczy nie powinno, no czasami trzeba, bo ja chciałem tą szczelinę poszerzyć i przede wszystkim też tak rozpiłować w dwie strony, ale tak jak mówię, tu trzeba uważać, o wiele bezpieczniejsze są te tarniki bez tej piły. Na początek, jeżeli Wam się podoba taka obróbka, takie projekty, no to radzę zacząć od takich zwykłych tarników. Ten tarnik z funkcją piły zostawić sobie na później, jak nabierzecie troszeczkę wprawy, nauczycie się mocno trzymać szlifierkę i tak dalej, i tak dalej. Rozgadałem się, bo to jest ważne. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli szlifowanie. Najdłuższy chyba etap z tych wszystkich trzech etapów, bo było planowanie, czyli równanie dechy na planerze, było później obróbka tarnikiem, czyli nadawanie już takiego wstępnego zaokrąglenia i kształtu i teraz wyciąganie tego wszystkiego szlifierką. Jak widzicie, często używam ołówka, nie dla filmu, nie żeby fajnie wyglądało, tylko to jest, tak jak już podkreślałem, jesion, twarde drewno, naprawdę można się pogubić, czy ten papier jeszcze pracuje, czy nie pracuje. Tutaj 80% szlifowania, tu widzicie, jeszcze będę wracał oczywiście do tych tarników, bo no, będę ten kształt próbował tak sobie zrobić naprawdę śmiało, że tak powiem, także to na bieżąco wszystko powstaje w głowie, jak to bym chciał widzieć. Tutaj oczywiście później zobaczycie oko okiem, ale ręka, przede wszystkim dotyk tutaj też gra rolę. Ale dobrze, wracając do tego szlifowania, 80% całego szlifowania to są papiery 40 i 60, takie gradacje, czyli naprawdę gruby papier, no bo jest tutaj co wyciągać. Później były papiery 80, 100 i 120, na końcu już naprawdę na samym finiszu 150 to był ostatni papier, ale jak zobaczycie, bardzo duże szlifowania, ja oczywiście to skracam maksymalnie, to było kilka godzin szlifowania, wyciągania tych kształtów. Przede wszystkim te pęknięcie, które zostało rozszlifowane, rozcięte bardzo, bardzo dużo, tak żeby to było naprawdę bardzo widoczne, to będzie taki, że tak powiem,
taki punkt kulminacyjny tego stolika, taka wisienka na torcie, bardzo charakterystyczny. Każdy stolik, znaczy każdy, tamten był inny, był, że tak powiem, sporo opalany, było taki kontrast opalonego drewna z jasnym drewnem jesionu. Też fajnie wyszedł ten stolik, tak jak mówiłem, wrzucę Wam linka na końcu tego filmu. Ten zaś tutaj będzie z takim naturalnym pęknięciem, troszeczkę rozszlifowanym przeze mnie. No i tak jak widzicie tutaj również staram się ten kształt nadawać tak jak ta natura nam tutaj pokazuje, czyli gdzieś tam jakiejś linii się trzymam tego usłojenia. I tutaj właśnie zostawiam to na koniec. Ta część stołu, jedna to będzie pęknięcie, druga będzie takie naprawdę porządne spłaszczenie. On będzie taki efekt, jakby się na końcu wyginał tak delikatnie. Nie chcę, żeby to była taka decha po prostu wycięta wyżynarką i zaokrąglona. To ma być różne płaszczyzny, ciężko to wyjaśnić, różne skosy. Z jednej strony będzie to pod spodem większy skos, z drugiej strony na wierzchu. Finalnie ja już to widzę, ale Wy dopiero zobaczycie za chwilę. Wiem, jaki efekt chcę osiągnąć i do tego po prostu pomału dążę. Kolejne szlifowanie, tu cały czas papier 40, gdy już widzicie znikają te ostre krawędzie po tarniku, no to zakładam 60 i to jest obróbka wstępna papierem do 60, nic więcej. Dopiero później będzie, jak już będę miał kształt gotowy, przejdę do obróbki 80, setką, 120, tak jak mówiłem wcześniej, ale do tego jeszcze daleka droga, naprawdę daleka droga. Zaraz zobaczycie, skupię się z powrotem, wrócę do tego pęknięcia, bo nie ukrywam, to był najtrudniejszy do obróbki element tego stolika, najbardziej czasochłonny. Chciałem to zrobić, to trzeba zrobić dobrze, bo wiadomo, nie można nam zostawić jakiś nie wiem, drzask, jakiś niedoróbek i tak dalej. Tam sama szlifierka, tarnik nie pomoże. Papier ścierny, dużo ręcznego szlifowania, to też nie wszystko. Za chwilę zobaczycie, jakie narzędzie w rękach majsterkowicza się pojawi. To jest naprawdę rzadki widok, ale tutaj jeszcze przygotowuję sobie to papierem, ile mogę. I za chwilę trzeba będzie sobie już z tej strony, z tamtej strony mam w miarę, z tej strony będzie dużo więcej roboty, z tej strony górnej strony, bo tutaj ta szczelina będzie taka rozszerzona jeszcze na boki, tak jest. Dłuto, rzadki widok w moich rękach, jak wiecie, ale tutaj już trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Mimo tego, że tutaj to jest tylko kilka ujęć, tym dłutem, no tutaj się nabawiłem. No troszeczkę czasu mi tutaj zeszło, żeby to dobrze zrobić, ale to był dobry pomysł. To był dobry pomysł, tutaj dłuto naprawdę sporo pomogło. Właśnie o taki efekt mi chodziło. A dalej to już wiadomo, szlifowanie, znowu papier ścierny w rękę, wyciąganie tego kształtu już na gotowo. To jest bardzo ważne, zrobić to raz dobrze, nie da się tego ominąć niestety. Przeszlif taki ręczny jeszcze tutaj tych wszystkich krawędzi i będziemy już przechodzić do obróbki końcowej szlifierką. I to właśnie od tego momentu dopiero będę zmieniał na kolejne gradacje. Słuchajcie, tutaj sobie ustawiam te podkładki, bardzo fajne podkładki, one tutaj od tego momentu zobaczycie praktycznie ich wszystkie funkcje. Fajnie się sprawdzą również przy malowaniu, ale wróćmy do szlifowania. I teraz jest papier 80 założony, także już robimy na gotowo. No tutaj błąd, statyw gdzieś dotyka stołu, ale to tam tylko na chwilkę, zmiana ujęcia. Jak widzicie, już teraz możecie mniej więcej podglądnąć ten kształt z różnych stron. On jest raz tutaj idzie, jest bardziej zeszlifowany, raz od dołu jest bardziej zeszlifowany. Tutaj widzicie, ten przód opada w dół. To dopiero wszystko będzie fajnie widoczne, jeżeli tutaj przyjdzie już po prostu na to wosk. Te słoje się uwidocznią, wtedy ta krzywizna nadana przeze mnie się również uwidoczni, będą cienie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jeszcze szpachlowanie oczywiście, tam było kilka pęknięć, czarna szpachla chemoutwardzalna, czyli 30 minut maksymalnie i możemy szlifować, bardzo fajna. Nie jest bez wad oczywiście, posiada lekki skurcz, także przy większych pęknięciach trzeba nakładać 2 warstwy, o tym trzeba pamiętać, bo może to wyglądać na początku dobrze, ale przy takim całkowitym wyschnięciu może ona lekko siąść, także przy jakichś większych projektach, większych jakichś ubytkach trzeba ją nałożyć 2 razy, ale tutaj mi się udało elegancko i teraz znowu szlifujemy. Tutaj już mam założony papier setkę,
bez problemu idziemy do 120, później tak jak mówiłem na końcu 150, więcej ja tutaj nie szlifowałem, na prześlif zostawiłem 180 już po malowaniu. I teraz słuchajcie, kolejna funkcja, zobaczycie teraz takie są piny, które się zakłada, te piny mają też dwie funkcje, z jednej strony jest taki szpic, bardzo fajny właśnie do malowania, bo gdy pomaluję sobie górę, tutaj oczywiście odpylanie, gdy pomaluję górę i odwrócę to, oprę o te szpice, no to tamta powierzchnia styku jest po prostu minimalna. Wosk twardy olejny Osmo, nakładam pierwszą warstwę, no tu Wy jeszcze tego nie widzicie, oczywiście to jest najprzyjemniejszy moment tego każdego projektu, drewnianego zresztą. Tutaj ten jesion nam pięknie teraz się ukazuje. No nie, co by nie mówić, ja na przykład bardzo lubię drewno jesionu. Jest drewnem jasnym, co prawda, ale pięknie usłojonym. Zobaczcie teraz, co tu się będzie działo. Jaki tu jest taki bałagan, co chodzi o to usłojenie i to jest najpiękniejsze w tym kawałku tej deski. Szkoda było ją, mimo tego, że była bardzo powyginana, teoretycznie nie nadawała się do jakiejś, można byłoby powiedzieć, do jakiegoś projektu takiego, a jednak na planerze dało się z niej zrobić ciekawy, jak dla mnie, stolik. Zobaczcie, tak to wygląda. Za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu, czyli montaż nóżek. Oczywiście dwie warstwy, tam już nie będę Wam pokazywał po kolei, wiadomo, można sobie zrobić trzy warstwy, jak się komu podoba. Był tam prześlif jeszcze lekki między drugą warstwą, ale tak jak mówiłem, tylko 180 papierem i na tym koniec. Układam nóżki, nie montuję tutaj żadnych mów, nie ma takiej potrzeby. Nóżki są montowane mają 4 otwory, także tutaj od razu, tylko nie ukrywam, takie krótkie wkręty, ale 4 mm, także mocne wkręty, to spokojnie wystarczy. To jest mały stolik, to nie jest stół. Oczywiście gdyby to było coś większego, no to wtedy jak najbardziej mufy meblowe i śruby metryczne. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie widzę takiej potrzeby, także szybciutki montaż nóżek, za chwilę zobaczycie. Znalazłem bardzo ciekawe nóżki na Allegro, normalnie na Allegro. Kiedyś ich nie widziałem, także podejrzewam, że to jest dość nowy model. Być może się mylę, ale mi się podobają, że tak powiem. Złote nóżki, wiem, że niektórzy by woleli tutaj czarne, ale tak to wyszło. Ale moja córka sobie zażyczyła złote, ona ma wystrój taki bardziej jasny, turkusy, róże, nawet zdjęcia końcowe będą u nas w pokoju. To nie jest docelowe miejsce tego stolika. U nas jakby miał stać, to by pasowały faktycznie czarne. Słuchajcie, tak to wygląda, tak to wyszło, taki kształt, tak chciałem, lubię takie projekty. Tutaj też jest troszeczkę, wiecie, takiej mojej ręki. Ja nadałem tutaj dużo tego kształtu. Natura nam sama podpowiedziała gdzie, jak mam szlifować. Trzymałem się tych linii i wyszło to tak jak wyszło. Jednym się takie projekty podobają, jedni wolą ostre, proste formy. Wiecie jak to jest, o gustach się nie dyskutuje. Ja Wam pokazałem jak ja to zrobiłem. Ja jestem zadowolony, przede wszystkim córka jest mega zadowolona. Chciała bardzo mały, ciekawy stolik. Mówi, że trafiłem 100%. Coś takiego właśnie chciała. Dobra, będziemy pomału kończyć, słuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że żeście wytrzymali do końca. O ile żeście wytrzymali, to napiszcie już tradycyjnie komentarz od dechy do dechy i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć Wam!